Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na stole operacyjnym będzie Motorola C121. A ta Motorola urodziła się w 2005 roku, więc posiada już 15 lat. No i dzisiaj dobierzemy się do jej skóry. Tutaj zobaczcie, jak ta Motorola już wygląda. Strasznie poniszczona, ale tutaj pokażę Wam, jak tu prawidłowo ją rozkręcić. Tu sami góry widzimy oczywiście napis marki Motorola, logo marki Motorola, na samym dole model C121. Tu na boku widzimy otwór na nasze słuchaweczki 2,5 i u góry widzimy te otwory na naszą smycz. Na tylnej ściance widzimy tylko tutaj gumeczkę, pod nią pewnie jest tutaj antenka zasięgowa, jak przystało w starszych telefonach, tutaj klasycznych. Obok widzimy również tutaj tak samo MK, nasze logo marki Motorola. Na samym dole tutaj co tu widzimy gniazdo ładowania i otwór chyba tutaj USB, tak mi się przynajmniej wydaje. No i to wszystko. Teraz sobie sprawdzimy tutaj naszą baterię oryginalną w tym telefonie. Być może taką baterię szukacie, być może nie, ale zawsze lepiej pokazać dokładne informacje tej baterii. No i druga strona. Zobaczymy sobie jeszcze pod nalepką e-mail, jak to wszystko wygląda. Tutaj widzimy dokładne jeszcze informacje, ale nie widzimy, w jakim zostało państwie wyprodukowana. Tutaj chyba coś widać, ale chyba China. Tak mi się przynajmniej wydaje. Coś tak. Chyba tak. No i dobra, teraz sobie tutaj zrobimy demontaż tego telefoniku. Ściągamy tylną klapkę, wyciągamy naszą baterię, tutaj kartę SIM i teraz zabieramy się do odkręcenia naszych śrubeczek. Tu jest jedna i tu jest druga. Tu są śrubeczki gwiazdkowe, tutaj troszkę mniejsze jak Nokii 3310. Tutaj odkładamy sobie na bok i teraz podwadzamy naszą obudowę. To najlepiej oczywiście od samego dołu. Tu sobie zaczniemy może. I jedziemy na samą górę. Tutaj dość mocne blokady, więc uważajcie na paluszki, w szczególności no i zobaczcie, tutaj obudowa już ściągnięta w prawidłowy sposób. Teraz możemy oczywiście naszą nakładkę, o ale tu włosów, zobaczcie, jakieś włosy, Bóg wie co. Nasza nakładka już jest starta, możemy sobie ją ściągnąć. Strasznie ta Motorola zasyfiona. I tu widzimy cały syf tej Nokii, tej Motorola, co chwilę mi się myli z Nokią. Częsta była tutaj naprawa Nokii, dlatego pewnie. Tu widzimy jeszcze, mamy dwie śrubeczki. Tu jest jedna i tu jest pewnie druga wsunięta. O, jest. Więc sobie je odkręcamy. Tu jest jedna i tu jest druga. To są takie same śrubki, widzę, tego samego rozmiaru. Więc myślę, że nie ma tutaj mowy o żadnej pomyłkach. No widzicie, wszystko jest podobne. I podwadzamy sobie te wszystkie bebechy tutaj w tym sprzęcie. Tu jest jedna blokada i tu jest druga. Więc sobie tutaj podwadzimy. I z drugiej strony też. I nam tutaj wszystko fajnie wyskoczyło. Tu zobaczcie, na korpusie mamy wibrację, którą możemy w bardzo prosty sposób wymienić. Podwadzamy, wyciągamy. I nasza płyta jest taka troszkę uboga, jeśli chodzi o tutaj różne elementy na niej. Tu widzimy złącza naszej tutaj baterii. Są powyginane, pewnie coś nie bardzo działa w nich. Slot naszej karty SIM, tutaj gniazdo słuchawek, gniazda jeszcze tutaj drugie i trzecie. I tu jest mikrofon, chyba tak. Ściągniemy sobie tutaj antenkę zasięgową, tutaj podwadzamy z jednej strony, wystarczy
I nasz tutaj wyświetlacz. Żeby go wyciągnąć, to musimy tutaj podwadzić tę metalową ramkę. Tutaj chyba wystarczy z jednej strony. I tutaj jeszcze blokada jest plastikowa. I tak samo z drugiej strony. No widzicie, jest to bardzo proste, no ale niestety jeśli chodzi o wyświetlacz, tu jest montowany niestety wraz z płytą główną, więc sobie tak prosto go nie wymienimy. No chyba, że mamy odrobinę pojęcia, no i odpowiedni sprzęt do tego, to sobie poradzimy. Jeśli nie, no to trudno. Nasza motka będzie nadal w spoczynku, bądź kupimy sobie inną, jakąś używaną, jeśli w ogóle jest taka na rynku, a nam się podoba. Tutaj złączę, widzimy ścieżkę od naszego głośniczka, od rozmów, tu jest w tym miejscu. Tu sobie go możemy podwadzić. A jeśli chodzi o wyświetlacz, tak jak widzicie, niestety nie możemy nic zrobić. No i teraz potem wszystko zakładamy w odwrotnej kolejności. Tu jeszcze widzimy mikrofonik. Tutaj membranka naszej klawiaturki. No i łączymy wszystko tak jak było wcześniej. Tutaj na wszystkich naszych blokadach, żeby trzymały tak jak być powinno. Jeśli już jest, teraz zakładamy naszą antenkę tutaj zasięgową na swoje miejsce. Ale tutaj chyba to bardzo nam nie połączy. Nie, no może założymy sobie ją tutaj w tym miejscu, w korpusiku. Będzie na pewno łatwiej. Zakładamy to wszystko na swoim miejscu. Tutaj jak widzieliście, te główne nasze dwie blokady, one tutaj muszą być prawidłowo zablokowane. Tutaj była jakaś zasłonka, ale musimy najpierw przykręcić dwie śrubeczki. Tu jest jedna i druga. Teraz tą tutaj zasłonkę sobie zakładamy. O, tutaj chyba już nie, w ogóle nam nie lepi, ale to nic. Zakładamy z powrotem naszą tutaj obudowę, ale wcześniej musimy tutaj przetrzeć nasz wyświetlacz z tego kurzu, z odcisków palców i innych bakterii. Zakładamy tutaj naszą przednią obudowę. Wbijamy. Mocujemy na wszystkich naszych zaczaskach z wszystkich stron. No i prawie już jest motka gotowa. Teraz odwracamy tutaj ostatnie nasze śrubeczki i już będzie wszystko fajnie zakończone, tak być powinno. Zakładamy tutaj naszą bateryjkę, zakładamy tę klapkę. No i to wszystko, jeśli chodzi tutaj o poprawny, jak widzieliście, demontaż i montaż tej Motorola C121. Fajnie, że dzisiaj byliście ze mną. Jeśli Wam się kanał podoba, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, no i oczywiście do napisania ciekawego tutaj komentarza pod tym filmem. Zapraszam Was również na inne moje filmiki z udziałem ciekawych telefonów klasycznych oraz również też z udziałem telefonów dotykowych. Do następnego. Hej!